Cześć, witam Was w 134 vlogu. Moi kochani, dzisiaj pokażę Wam zlecenie, bardzo nietypowe jak dla mnie. I zazwyczaj takich rzeczy nie robię, ale to jest stały klient i prosił mnie, żeby po prostu mu to zlecenie wykonać, a dokładnie chodziło o powieszenie skrzynek na płocie panelowym z montażem tam kawałek odcinka płotu panelowego. Jedyny problem to ten płot, mówił, żeby zasłonić skrzynki energetyczne. Mu powiedziałem, że tak nie może za bardzo być, ale on tam twierdził, że tam se wszystko uzgodnił z kim trzeba i że liczniki są zdalnie odczytywane, a jak będzie trzeba, to po prostu zdemontuje ten panel. W każdym bądź razie, tak czy inaczej, tak nie powinno się montować. To jest film o tym, jak nie powinno się montować przynajmniej elementu płotu panelowego. Ale chodzi tu głównie o montaż właśnie skrzynek na płocie panelowym, tak jak widzicie tutaj za mną, widzicie za mną, tak mniej więcej coś takiego. No i jak to wyszło, jak to wyglądało, tam w sumie takie bliźniaki stały i do tych bliźniaków musiałem zamontować skrzyneczki. Tam akurat sobie wymyślił, tak to sobie wymyślił. No i tak powiedziałem, poprosił mnie, żeby to zamontować, więc zamontowałem, choć mu powiedziałem, poinformowałem, że że może przyciąć, żeby był dostęp do tych skrzynek. On powiedział, że nie, żeby postawić ten panel i tak dalej. Tak jak mówiłem, tak nie powinno się robić. To od razu mówię, bo dostęp do skrzynek energetycznych powinien być, ale tutaj wyszło jak wyszło. I cóż tu więcej dodać. Miłego oglądania. Życzę, bardzo dziękuję za suby, za komentarze. Wiem, że ten filmik taki sobie, ale i taką pracę wykonałem, więc jak zawsze się dzielę każdą pracą, czy tam, która gorzej wyszła, ta, która lepiej wyszła, gdzie gorzej nagrało mi się, gdzie lepiej się nagrało, po prostu wrzucam, jak na vloga, wrzucam to, co nagrywam, jak to wygląda w rzeczywistości. Dodam tylko, że było strasznie zimno, wiało, padało, także do przyjemnych prac ta nie należała, ale zadanie wykonałem, także miłego oglądania i cóż, jak zawsze do zobaczenia za tydzień, trzymajcie się, cześć. Hej, moi drodzy, dzisiaj jedziemy na nietypową robótkę. A czemu nietypową? Będę wieszał skrzynki na listy na płocie panelowym i tam jeszcze chyba wstawiam kawałek płotu panelowego. Generalnie nie do końca robię takie rzeczy, ale tutaj jest stały klient, który mnie o to poprosił, bo poprzednicy, którym zlecił to, powiesili mu te skrzynki na listy, to znaczy przymocowali te skrzynki do płotu panelowego, to z tych prętów, przymocowali mu na tyrtytki. Mówi, żeby coś wymyślić, żeby to jakoś wyglądało, bo to są nowe, w sumie praktycznie w zeszłym roku chyba nowo oddane takie bliźniaki, domki jednorodzinne. I skrzynki na tyrtytki przymocowane, także ktoś miał, powiem Wam, ułańską fantazję. Ja powiedziałam mu, że ja tam generalnie nie robię takich rzeczy, nie zajmuję się, ale on mówi, że tyle u mnie zamawia zleceń i tak dalej, że byłby wdzięczny i tak dalej. Mówię, dobra, A w końcu coś nowego, jak wiecie, lubię wyzwania, lubię nowości i pomyślałem sobie, czemu nie.
zamówiłem specjalne uchwyty do właśnie płotów panelowych. To jest coś takiego, tutaj nie widać, ale to zobaczycie jak będę montował. To są właśnie specjalne uchwyty do tych skrzynek i właśnie można właśnie do płotów panelowych czy do siatek. No zobaczymy jak to wyjdzie. No powiem wam, że to będzie mój taki mały debiut. No ale mam nadzieję, że no, zawsze będzie lepiej niż na tyrtytkach. A jak to wyjdzie, no jak zawsze, no zobaczymy sobie to na miejscu, nie? Także jedziemy i działamy. No i tak, zaczynamy pracę. Tutaj jest panel już gotowy, miałem go na pacę, ale najpierw muszę wykręcić te mocowania do tego elementu panelu, do tej siatki, jak zwał, tak zwał. Muszę te uchwyty, elementy powykręcać, bo tutaj potem będę musiał założyć właśnie ten panel cały. Także to całkowicie rozkręcam, demontuję, żeby potem móc właśnie założyć ten panel jak dobry. To na razie na bok odkładam. Także góra-dół z jednej strony, góra-dół z drugiej strony. No tu troszkę przyspieszę, bo to w sumie wykręcanie śrubek nic ciekawego. Dobra, to mamy rozebrane. Teraz przymiarka tego panelu, bo on jest oczywiście dłuższy. Tutaj odstęp jest krótszy, także no, będę musiał to dociąć. Tylko sobie najpierw zaznaczę miejsca, w którym mam ciąć. I tutaj po prostu wezmę brzeszczocik. Przymierzę od uchwytu do uchwytu, czy od słupka do słupka. I brzeszczocikiem po prostu tam 2-3 ruchy, żeby naciąć do metalu, żeby widzieć, w którym miejscu przycinać. Tam ze 3-4 te poprzeczne zaznaczę, potem to już w dół to dokładnie tak samo jest, że raczej nie sposób się pomylić. No i teraz flexa. No powiem wam, że tutaj przy takiej pracy, przy takich sytuacji, no narzędzia na baterię no, są po prostu niezastąpione. Co prawda mam gdzieś tam taki długaśny przedłużacz w razie potrzeby, ale już nie pamiętam kiedy go używałem. Teraz no, te właśnie wszystkie urządzenia na baterię robią swoją robotę. No i przycinamy pręcik po pręciku, żeby oddzielić właśnie ten nadmiar tego panelu, tej siatki. To akurat cienkie te druciki, to tutaj fleksik nie miał najmniejszego problemu z przycinaniem, zresztą nie było na czym mieć problemu, te cieniutkie druciki, także pręciki, że szybciutko, ładnie to się przecinało. No i został ostatni i mamy docięte. Ten nadmiar na bok to potem sobie właściciel zabierze.
Dobra, flexa na bok, nie będzie już potrzebny. I teraz tak, przykładamy. I tutaj powiem Wam, złapię na początku tylko na dolne uchwyty i dokręcę, no żeby mi było wygodniej te skrzynki montować, choć przyznam Wam się, że no nie pomyślałem później, właśnie jak to oglądałem, montowałem, pomyślałem sobie, że przecież mogłem te skrzynki na zdjętym panelu zamontować i później cały panel zamontować ze skrzynkami, no ale no przyznam się, nie pomyślałem i tutaj no w sumie nie było też tam tragicznie z montażem, poza tym zimnem i skostniałymi palcami, no ale generalnie właśnie nie pomyślałem, bo mogłem na zdjętym panelu te skrzynki montować, wygodniej by było. No ale dałem radę, zresztą zaraz sobie to obejrzycie. Także jak mówiłem, na dole już łapię na sztywno, bo tutaj też, tak jak mówiłem, dość mocny wiatr wiał i no strasznie majtało tym panelem. Ale góry nie montowałem od razu z tego względu, żeby tam sobie móc odchylić i żeby wygodniej było no, przykręcać, montować te skrzynki. No, złapałem teraz z kluczem, podociągam, tak mówiłem, tutaj już na sztywno. No i pierwsza skrzyneczka, jak widzicie, pozostałości po poprzednim montowaniu, czyli sznurek i tyrtytka. Czyli to musimy usunąć. No i tutaj kupiłem odpowiedniej długości śrubki, żeby tam za dużo nie sterczały z tyłu. Czyli śrubka, podkładka, nakrętka, uchwyt i możemy montować. Czyli na początku łapię sobie tylko pierwszy uchwyt. Nie dokręcam jeszcze, bo no, muszę tutaj mieć pole manewru, manewrować, ustawić, także tylko tyle, żeby złapać wszystkie, znaczy tą górną, potem tą dolną, a jak potem ustawię, to będę to dociągał.
No to tą jedną mamy. Teraz dolną poprzeczkę, ten uchwyt, poprzeczkę będziemy przykręcać. I tu jak jest ustawione, to już można to dokręcić tak na opór, jak powinno być. No jak widzicie, tutaj ten panel sobie odginam, co prawda, lekko sobie odginam, żeby dokręcić, ale jak mówiłem, no wygodniej by, myślę, było na całkiem zdjętym panelu, niezamontowanym to montować, no ale mądry Polak po szkodzie. No i to mamy jedną skrzynkę, teraz drugą, tutaj kluczyki, szukam skrzynki, która pasuje do kluczyka. I podobnie jak w przypadku pierwszej skrzynki, na górny uchwyt 2 śrubki, 2 nakrętki, podkładki i możemy montować drugą skrzynkę. Powiem Wam, że te uchwyty można znaleźć w 2 długościach i w kolorach właśnie można dobrać do skrzynki czy do ogrodzenia. No tutaj mi klient powiedział, jaki ma kolor te ogrodzenie skrzynek, także starałem się dobrać w takim samym kolorze właśnie te uchwyty, które tutaj montuję do tych skrzynek. Podejrzewam, że no sprawniej by mi to szło, gdyby było cieplej, bo ręce mi tak skostniały, zmarzły, a wiecie, że jak się zmarzną ręce, to ciężko cokolwiek w palcach utrzymać się. Powiem Wam, że aż dziwię, że mi żadna śrubka nie uciekła, a palce miałem tak zmarznięte, skostniałe, że tylko tak, no ktoś powie, że mogłem sobie rękawiczki ubrać. Fakt, no tylko że ja strasznie nie lubię i nie umiem w rękawiczkach robić. Tam w takich ostatecznych sytuacjach oczywiście zakładam rękawiczki, ale większość prac robię bez rękawiczek, po prostu nie cierpię pracować w rękawiczkach. A druga sprawa, że też nie za bardzo, no że chyba mogę tak to nazwać, nie umiem robić w rękawiczkach. Niektórzy tylko w rękawiczkach robią. Ja niestety no nie potrafię, nie lubię, nie chcę. No i drugą mamy prawie założoną, tylko ją tam ustawić do linii, wypoziomować, podokręcać i zostanie nam jeszcze jedna skrzynka, bo jak mówiłem, generalnie były 3 skrzynki, no ale do jednej nie mogli znaleźć kluczy, także miałem do zamontowania zamiast 4 3 skrzynki. No i teraz tak mówiłem, ustawić to tak, żeby było w linii z tą pierwszą skrzynką i wtedy można to dociągnąć, dokręcić. Tutaj trochę muszę poluzować, bo no już opory stawiało, żeby podnieść do góry.
No i jak wypoziomowałem, to teraz można to już dokręcać, podociągać, tak powinno być na gotowo. No i teraz mogę już z tej strony ten górny uchwyt założyć i tutaj Wam powiem, nie wiem, czy pewnie sprawne oko zwróci uwagę. No źle założyłem uchwyt, ale tutaj na swoje usprawiedliwienie, o ile mogę się usprawiedliwić, powiem Wam, że no, pierwszy raz takie rzeczy robiłem. Widzicie tą boczną od frontu, ten uchwyt, te mocowanie, no powinno być od strony siatki i powinno tam być ten plastikowy zaczep na siatkę. Ja to przełożyłem odwrotnie. No po prostu źle ten uchwyt przykręciłem, ten co tutaj widzicie u mnie nad ręką. On powinien być z drugiej strony i no, złapać siatkę. Ja jak to skomontowałem film, dopiero powiem, przyznam Wam się, że dopiero to zauważyłem, wyłapałem. I zresztą tam z tym klientem się widziałem, bo ja u niego dość dużo rzeczy robię. Mu powiedziałem o tym oczywiście, powiedziałem, że mogę podjechać tam poprawić. On powiedział, że tam nie ma problemu, że sobie to poprawił, że to drobiazg. No właśnie to, co teraz dokręcam, to powinno być od tamtej strony, od siatki. A ja to przykręciłem właśnie tak, jak tu widzicie. No mój błąd i tutaj no przyznaję się bez bicia, no ale nie myli się ten, co nic nie robi. Teraz trzecia skrzynka. I podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich usuwamy stare mocowanie, czyli tyrtytki. Komplet śrubek, nakrętek, uchwyt i jedziemy. No a z tamtej strony przykręciłem, bo tu już blisko jest tego drugiego słupka, który nie jest przykręcony, także spokojnie, jeśli będę potrzebował, to sobie odchylę z tej strony, także już zostało tylko jedno mocowanie generalnie do słupka, to sobie zostawiłem już na koniec. No ale tak w przypadku tych poprzednich dwóch skrzynek najpierw łapię ten górny uchwyt. Powiem Wam, że no, z każdą skrzynką coraz gorzej mi, ciężej szło, bo coraz bardziej wymarznięty byłem. Tutaj może na tym filmiku tego nie widać, ale uwierzcie mi na słowo, że no, strasznie wiało, zimno było, także no takie prace, znaczy robią, no przecież murarze czy tam jacyś drogowcy robią i są większe temperatury. Ja Wam powiem, że no strasznie kiepsko mi się robiło.
No i tu jak widzicie jeszcze ten uchwyt plastikowy został właśnie tam do tego, co źle uchwytu przykręciłem. Ja się zastanawiałem, skąd ten uchwyt mi został, jak wszystkie 4 założyłem, no ale tak to jest, jak się popełnia takie czeskie błędy, no ale okej. Teraz jeszcze ten właśnie dolny uchwyt i w sumie wypoziomować, ustawić skrzynkę i prawie będzie zrobione. No i teraz widzicie, dlaczego tak pomyślałem, że mogłem na zdjętym panelu to robić, bo chyba wydaje mi się, że no, łatwiej by było mi montować te skrzynki na zdjętym niż na zamontowanym już panelu. No, ale tak mówiłem, to mój pierwszy raz i najlepiej to się uczyć właśnie na własnych błędach. A powiem wam, że jak się ogląda potem to, co się robiło, to się wyłapuje, no, wydawałoby się takie szkolne błędy właśnie. No, ale mamy zrobione, ustawione z grubsza, możemy to dociągać tak w przypadku tych poprzednich 2 skrzynek. No i w sumie dociągnięte mamy założone te 3 i tam jak widzicie z boku jest miejsce na tą 4. skrzynkę, ale jak mówiłem, no niestety nie było klucza, więc no nie mogłem jej założyć. No, z tego względu, no, że muszę mieć otwartą skrzynkę, żeby przełożyć te śrubki od środka. No ale tak wspominałem, zostawiłem komplet nakrętek tych uchwytów. Tam klient powiedział, że sobie założę. No i tak to mniej więcej z grubsza wyglądało ten montaż. Teraz jeszcze tylko pozostanie zamontować ten ostatni uchwyt. No tą skrzyneczkę do auta tu jeszcze sprawdzę, czy jakiś klucz przypadkiem może będzie pasował, żeby otworzyć, no ale niestety ze wszystkich kluczy, które miałem, no żaden nie pasował, także musiałem to zostawić i pozostanie mi tylko jeszcze ten właśnie uchwyt zamontować, górny, do tego panelu. Widzicie, jak mi się ręce trzęsą, to nie od alkoholu, to od zimna. No ale już ta końcówka to była męczarnia dla mnie. Chodzi o zimno oczywiście. No i pozostanie mi dokręcić to
No i w sumie zamontowane, no z wyjątkiem tego baboka, który zrobiłem właśnie, ten uchwyt z tamtej strony, który odwrotnie zamontowałem i się jeszcze tam potem zastanawiałem, czemu mi plastik został. No szkolny błąd. Teraz weszłem do samochodu, tutaj odpaliłem auto, żeby się grzało, bo naprawdę się wymarzłem. Ale mniej więcej tak wyglądało. No myślę, że jak na pierwszy raz, no nie było najgorzej. No i tak, moi drodzy, wymarzłem się. Kuźwa, takie wypizdowo tutaj, że dmucha, chucha, ale jeszcze do jednej skrzynki nie mieli klucza. Także miałem 4 założyć, założyłem 3 i no tą siateczkę docięłem, ten płot panelowy i powiem wam, no tak jak widzieliście tam skrzynkę ktoś faktycznie na tyrtytkę założył i na sznurki przykręcił, przywiązał. To trochę miałem obiekcje co do tego, bo tam się pytałem właściciela, bo on ten płot, ten element panelowy przed tymi skrzynkami z licznikami i że tam dostępu do tych skrzynek nie ma, no tak nie powinno generalnie być. On mówi, że tutaj są radiowo odczytywane. On jest administratorem tych budynków, jak tam będzie potrzeba, to sobie ten panel odkręci, znaczy ten płotek, to co założyłem i ja mówię, no dobra, no jak tam sobie chce, no generalnie powinien być dostęp do skrzynek, no ale przecież skręć w prawo wiejska. nie będę się kłócił, no tak sobie zażyczył, tak mu zrobiłem. No te skrzyneczki na te uchwyty, jak widzieliście, no kurde trochę, powiem wam, no nie jest pogoda na takie, bo piździ tam strasznie, no palce mi tak skostniały, że śrubki mi wypadały, no ale poprzykręcałem. On mówi, że on jak znajdzie kluczyk, to sobie tą jedną skrzynkę sam już przykręci. Także no tak to mniej więcej wyglądało. Co tutaj więcej dodać? Mam nadzieję, że źle nie wyszło. Dobra, ja jadę dalej. Wam dzięki za oglądanie i do zobaczenia przy następnych robotach. Cześć!